Siema, witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się w parku historycznym Blizna. Przedstawimy wam historię rakiet V1, V2 oraz wielu innych akcji, którymi możemy jako Polacy się pochwalić. Ale oprócz tego pójdziemy również do lasu, zobaczyć, czy przypadkiem czegoś tam nie znajdziemy. A teraz zaczynamy tą wyprawę, bo już nie mogę się tego doczekać. To, na co teraz patrzysz, to ukryta w lesie platforma startowa dla drugowojennych niemieckich rakiet V2. Dziś znajdujemy się w polskiej miejscowości Blizna, gdzie na jej ogromnym terenie niegdyś znajdował się tajny poligon doświadczalny cudownej broni Hitlera, czyli rakiet V1 i V2. Wunderwaffe, bo właśnie takim mianem cudownej broni określano te projekty, miał odmienić losy wojny. No i powiem wam, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że V2 projektu Wernera von Brauna był ponad 14-metrową rakietą pionowego startu i osiągał wysokość wznoszenia przekraczającą 100 km, czyli do pułapu kosmicznego, i stał się przez to pierwszym w historii obiektem, który dotarł w przestrzeń kosmiczną, to z całą pewnością można mówić tutaj o cudownej broni. Podobno sam Hitler w pewnym momencie chciał przerwać projekt V2, ponieważ obawiał się, że broń będzie tak silna, że zniszczy Ziemię. Poznajcie historię Blizny. Za chwilę wracamy do odcinka, ale krótko o partnerze Goldenmark. Goldenmark to firma oferująca m.in. złoto inwestycyjne, która od lat działa w Polsce i prowadzi sprzedaż w sklepie online oraz salonach stacjonarnych. Do tego w ofercie posiadają sztabki i monety bulionowe od renomowanych producentów, a produkty mają potwierdzone certyfikaty autentyczności. Jeśli ktoś woli dopytać o szczegóły, jest obsługa doradców i możliwość ogarnięcia zakupu po ludzku. Goldenmark oferuje łatwy proces zakupu złota zarówno w sieci oddziałów stacjonarnych, jak i za pośrednictwem sklepu internetowego, co pozwala na zakup złota online i bezproblemowe dokonanie transakcji. W praktyce wygląda to prosto. Wybieramy produkt, sprawdzamy szczegóły, możemy podejrzeć całą ofertę i sfinalizować zakup. A dlaczego w ogóle złoto? 3 neutralne powody w oparciu o historię, ale bez żadnego doradzania. Historycznie złoto było traktowane jako sposób na ochronę wartości w czasie. Po drugie, złoto ma ograniczoną podaż. Nie da się go wyprodukować. No i po trzecie, jak pokazała historia, w różnych okresach bywa postrzegane jako bezpieczna przystań, choć oczywiście jego cena też potrafi zmieniać się na plus i minus. Goldenmark przygotował rabat 50 zł na sztabkę 5 gram, wpisując kod w koszyku, a promocja działa 7 dni od opublikowania tego filmu. Link do oferty oraz regulamin i wszystkie niezbędne informacje znajdują się w opisie tego filmu. No i na sam koniec, to jest płatna współpraca reklamowa sklepu Goldenmark, a nie żadna porada inwestycyjna. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem oraz brakiem gwarancji zysku. Dobra, to wracamy do wyprawy. Ale dlaczego Blizna? Musimy się przenieść do nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku, kiedy podczas operacji Hydra został zbombardowany poligon w Peenemünde, gdzie strategiczne właśnie laboratoria badawcze zostały zbombardowane przez aliantów. I po tym wydarzeniu w siedzibie głównej Hitlera w Wilczym Szańcu po spotkaniu postanowiono o przeniesienie poligonu w tutejsze rejony do Blizny, ponieważ było tutaj bezpieczniej i były właśnie obozy pracy, które gwarantowały bezpieczeństwo. Ale na pewno bardziej chcielibyście posłuchać o rakietach V1, no i myślę, że szczególnie o V2, i opowie o tym nasz przewodnik, specjalista Rafał. Bardzo nam miło dzisiaj Cię zobaczyć. Miło mi. Co dzisiaj zobaczymy i co byś mógł opowiedzieć o tych rakietach? Dzisiaj może zacznijmy od rakiety V1. Jest to latająca bomba, która startowała z rampy, delikatnie pod kątem wznosząc się, osiągając pułap około 3 km nad ziemią i w ten sposób atakując wyznaczone cele. Ale wydaje mi się, że V1 jest ciekawa, ale to rakieta V2 będzie ciekawsza. Ta, która na początku nazywała się Agregat 4, oznaczenie A4, potem została przemianowana na V2 i myślę, że najlepiej będzie, jeżeli do niej podejdziemy, bo mamy tutaj piękną replikę w skali 1:1. Jak sami widzicie, 14 metrów wysokości. I to już można nazwać rakietą. Zresztą nomen omen twórca tej konstrukcji został później, że tak powiem, zapożyczony do Stanów Zjednoczonych i przyczynił się do misji Apollo 11, ale o tym za chwilę. Tak jak wspominaliście wcześniej, po bombardowaniu Peenemünde zapadła decyzja, że należy przenieść testy nad rakietą V2 w miejsce bardziej bezpieczne, tam gdzie RAF ich nie dosięgnie, a z uwagi na to, że wcześniej na tym rejonie działał już poligon, to przeniesiono testy właśnie tutaj, do Blizny. Pierwsza ta rakieta wystartowała 5 listopada 1943 roku, ale może troszkę bardziej coś o budowie tej rakiety. Tak jak wspominałem wcześniej,
stożek balistyczny u samej góry. Tam właśnie znajdował się ten ładunek niebezpieczny. W przypadku blizny tych ładunków niebezpiecznych nie było, tego materiału. Z uwagi na to, że tutaj Niemcy prowadzili testy tych rakiet. Ten czubek był wypełniony zazwyczaj kamieniami, piaskiem, kawałkami drewna i to zresztą pokazało nam też to ostatnie znalezisko, czyli ten szpic, który żeśmy wydobyli. Ale schodząc troszkę niżej mamy układ, można to nazwać sterowania. Mamy tam żyroskopy i troszkę prymitywną, można powiedzieć, jeszcze radiostację. I na tym ten czubek się kończy. Następna część, czyli mniej więcej 2 metry od czubka, schodząc w dół, do początku lotek, są to zbiorniki na paliwo. Trzeba powiedzieć, że ta rakieta była napędzana skroplonym powietrzem i etanolem. Paliwo to waga prawie 9 ton, a cała rakieta ważyła około 13. Także potężna ilość paliwa, materiału, które tą rakietę miało napędzać. W kolejnej części, mniej więcej właśnie tutaj, jak zaczynają się lotki, mamy cały układ spalania z układem wtryskiwaczy. Wtryskiwacze wtłaczały to paliwo do środka, do komory spalania. Tam następował olbrzymi odrzut. Rakieta startowała pionowo do góry i w przeciągu 90 sekund spalała całe paliwo, osiągając wysokość 90-100 km, co było na te czasy wtedy czymś niespotykanym, bo była to pierwsza rakieta, która wchodziła w tą przestrzeń kosmiczną. Także możemy powiedzieć, że pierwsze loty w kosmos odbywały się właśnie stąd, z poligonu Blizna. Chociaż warto wspomnieć, jest taka anegdota, może prawdziwa, może nie do końca. Właśnie o to chciałem się Ciebie zapytać, bo to słyszeliśmy wcześniej i spodobała się nam. Tak, w momencie, kiedy sam Hitler dowiedział się o tych rakietach, miał zaakceptować testy tych rakiet, uznał, że jest to zbyt niebezpieczne, ponieważ te rakiety będą dziurawić strefę ochronną Ziemi i może to zagrażać bezpieczeństwu ludzkości. Teraz doszliśmy w miejsce, które bardzo chciałeś nam pokazać, a my bardzo chcieliśmy zobaczyć, a mianowicie to, co udało Wam się wydobyć właśnie z lasu. Tak, i jest to stożek balistyczny rakiety V2. Troszkę nosek ma krzywy, ale wydaje mi się, że to nie przeszkadza w niczym. Wiele przydziału, tak. Ale Trochę tak. Tak jak wspominałem, można tutaj dostrzec, w niektórych miejscach są jeszcze fragmenty tej czarnej farby. A, bo to chodziło o malowanie, że normalnie były takie maskowane kolory, że tak powiem, zielone? Tak, rakiety bojowe były zazwyczaj w kolorach takich jak nasza replika, czyli w maskowaniu, natomiast rakiety testowe zazwyczaj były malowane w biało-czarną szachownicę. Chodziło o to, że w momencie, kiedy ta rakieta została wystrzelona, to żeby potem łatwiej było ją obserwować na niebie, obliczać jej trajektorię i ewentualnie korygować w trakcie przyszłych startów błędy, które przy wcześniejszym starcie wynikły. Ale jak podejdziemy tutaj, mamy taki piękny zbiór węży. Nie są one jadowite, spokojnie, chociaż tak troszkę wyglądają. I tu są fragmenty żyroskopu, o którym wspominałem. Tutaj mamy elementy sklejki. Aha. Żyroskop cały był obudowany właśnie w takiej sklejce. Chodziło o to, żeby ta sklejka nie zagłuszała. to jest drewno, rzeczywiście. Tak, to jest drewno, żeby nie zagłuszała pracy tych żyroskopów. Są takie malutkie kabelki białe, gdzieś tu powinny być z tej strony. To jest właśnie część tej Wiązki od żyroskopu, tak? Tak, wiązki od żyroskopu, ale też te mniejsze elementy radiostacji. Widzę, że tu też masz takie oddzielenie z tej sklejki zrobione. Czy to było jakby tak na 4 części podzielony ten środek? Tak, czy? to było na 4 części. W jednej z części znajdowały się żyroskopy, w drugiej radiostacja i butle z azotem, które czemu? one odpowiadały za to, że jeżeli ta rakieta wzniosła się na pewien pułap, to wtedy grawitacja nie ściągała już tego paliwa w tak dużej sile do układów tryskiwaczy. A, i one wtłaczały. je Tak, po i one prostu. wtłaczały. Tu zresztą znajdziemy taki otwór. On jest tutaj zakrzywiony, ale przez ten otwór wpadało powietrze i w początkowej fazie lotu to powietrze działało jak taka duża pompka, która to powietrze wypychała. A, logiczne, bo jak ona leciała tędy, sama sobie tłoczyła Tak, powietrze. sama sobie tłoczyła. jak W momencie, jak jest strzykawka, nie? za Jak wysoko, strzykawka, no. powietrze jest za mało, to wtedy uruchamia się azot, który miał za zadanie doładować to. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, mamy drobne pęknięcie. No to pewnie ale jak tak. upadła, tak? Tak, jak upadła,
W środku ta rakieta w tym momencie jest pusta, ale to właśnie tutaj znajdował się ten piasek, kamienie, elementy drewna i to wszystko też udało nam się z tego wydobyć i w przyszłości też będzie to pokazane na ekspozycji, co dokładnie zawierała właśnie taka rakieta testowa. No ale widzimy jaki to jest kolos i ile tego ładunku Bo normalnie niebezpiecznego to tutaj. powinno być trotylem na przykład Tak, zapełnione. dokładnie. 720-730 kg. Wiecie, co jest z tym wszystkim najlepsze? Patrzymy na obiekt, który został wystrzelony w czasie II wojny światowej. Wystrzelony z terytorium Polski, wyleciał sobie w przestrzeń kosmiczną i wrócił. Znaczy, tego nie wiemy, czy on był w przestrzeni kosmicznej akurat ten, bo też czytaliśmy, że wiele tych obiektów nie dolatywało tam, gdzie chciało, nawet większość. Tak naprawdę chyba Dobra, z tego, był co czy nie? czytaliśmy, to ze 4 Prawdopodobnie chyba się nie. Prawdopodobnie nie, a to dlatego, że bliskość upadku od miejsca prawdopodobnego startu, o tym pewnie będziemy jeszcze mówić, jak podejdziemy na platformę startową, około kilometr 700 metrów od miejsca startu. Także ona za prawdopodobnie szybciutko się uniosła, jakiś błąd, coś zawirowało i spadła. Także akurat te fragmenty w kosmosie jeszcze nie były. A powiedz mi jeszcze tak na szybko, kończąc ten cały wątek, bo znaleźliście tylko górę. A co się stało z całą resztą? Ona gdzieś tam leży obok, czy najprawdopodobniej, czy zgniła, czy co się z tym mogło stać? To znaczy nie tylko górę, bo mamy jeszcze ten układ wtryskiwaczy, Aha. który jest prawdopodobnie na pewno jedynym w Polsce tak kompletnym z 16 szklankami oraz głównym zaworem alkoholowym. To też się rzadko spotyka. Także mamy górę, mamy dół, mamy lotki grafitowe, które udało znaleźć się na miejscu. No a trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ta rakieta upadała, Niemcy zaraz w to miejsce jechali. Oni te szczątki Okej. zbierali, oczyszczali to miejsce i tak dalej. To, co nie udało się im wydobyć, Bo mocno się to biło. możemy to możemy teraz oglądać. No a trzeba powiedzieć, że głębokość wykopu około 6 metrów, także Niemcom wtedy też nie bardzo się chciało kopać, aż tak dokładnie to oczyszczać, bo wiedzieli, że są na własnym poligonie i nikt tu z koparką nie wiedzie, żeby te elementy wydobyć. No wjechali. A myśmy wjechali, tak. Wiele lat później. Także mamy górę, mamy dół, natomiast to pozostała część poszycia, bo kawałek poszycia też udało nam się znaleźć. Zresztą na parku w Bliźnie mamy fragment poszycia, na którym jest nawet numer jednej z rakiet, która startowała. To poszycie było bardzo cienkie, zbiorniki na paliwo były głównie aluminiowe i w momencie, jeżeli ta rakieta dużo nie przeleciała, tego paliwa było dużo, w trakcie upadku prawdopodobnie nastąpiła eksplozja, która te Tak. pozostałości tych zbiorników rozerwała, chociaż mamy tutaj poszczególne części właśnie te aluminiowe. To są też te, które zostały wtedy wydobyte i to będą prawdopodobnie albo części poszycia, albo właśnie elementy tych zbiorników na paliwo. Kawał historii. Podczas II wojny światowej to był teren poligonu, który był tajny, szczelnie zamknięty, no i mocno różnił się od tego, w jaki sposób wygląda obecnie. I na przykład w tamtych czasach tutaj przebiegała kolejka wąskotorowa i co istotne, była kluczowa, jeżeli chodzi o logistykę przy przewożeniu rakiet. Ale tutaj też jest mocny związek właśnie z Armią Krajową i z państwem podziemnym, ponieważ te rakiety były przewiezione do okolicznej Dębicy, ale Armia Krajowa zauważyła jedną ciekawą rzecz, że w środku lata wagony są oblodzone, więc Armia Krajowa zaczęła się zastanawiać, co może być przewożone właśnie na pobliski poligon i właśnie łącząc kropki okazało się, że jest to przewożony azot, który musi być oblodzony, ma związek właśnie z rakietami. I słuchajcie, ten poligon był ściśle tajny i tutaj pokazuje się również bohaterstwo cywili, którzy pomagali Armii Krajowej i Państwu Podziemnego, a mianowicie po pierwsze kolejarze przekazali po tabliczkach znamionowych na wagonach przekazali informacje Armii Krajowej, skąd przyjeżdżają właśnie te pociski, skąd przyjeżdżają te wagony. Także Armia Krajowa po nitce do kłębka wiedziała, co jest tutaj przewożone. Dodatkowo, z racji, że ten poligon był ściśle tajny i chroniony, mało kto miał tutaj dostęp, ale Armia Krajowa potrzebowała informacji. I leśnicy okoliczni, ryzykując własnym życiem, zbierali odłamki rakiet, które spadały w okolicznych lasach i przekazywali je Armii Krajowej, a Armia Krajowa przekazywała te informacje dalej. Te dwie misy są autentyczne i pochodzą z obozu pracy w Pustkowie. Słuchajcie, rakiety były produkowane w Niemczech, nie tutaj na miejscu, ale właśnie jest taka anegdota, że więcej ludzi zginęło przy produkcji tych rakiet niż ofiar od właśnie uderzeń rakiet samych w sobie, ale tak, Niemcy wykorzystywali tanią siłę roboczą tutaj właśnie przy powstawaniu tego poligonu. Po pierwsze z racji tego, że
byli to niewolnicy, a po drugie przy okazji likwidując społeczność, którą chcieli zlikwidować niejako właśnie podczas działalności tego obozu. Replika koszarowego baraku, mniej więcej takie baraki tutaj stały i nawet do środka wejdziemy, ponieważ będziemy kontynuować dalej temat rakiet V2, ale jeszcze przed tym chciałbym opowiedzieć o heroicznej akcji, która nazywała się akcją Most. Operacja Most była doskonale przeprowadzoną operacją polskich służb podziemnych, czyli Armii Krajowej, przy współpracy z Brytyjczykami, ze specjalnymi służbami. Ale o co w niej chodziło? A mianowicie, aby przekazać części rakiety V2 oraz wszystkie informacje, jakie się niej tyczyły. Idealna okazja nadarzyła się w momencie, kiedy jedna z wystrzelonych stąd rakiet poleciała w okolice wsi Sarnaki i wpadła w bagno. Polskie podziemie rakietę tą zabezpieczyło tak, aby Niemcy nie wiedzieli, gdzie ona do końca jest, a następnie 3-tonową rakietę przetransportowano na początku do stodoły, gdzie ją rozebrano na mniejsze części, przeanalizowano to, wysłano ją do Warszawy, aż w końcu z 25 na 26 lipca przyleciał tutaj samolot C-47 Dakota, aby te wszystkie części oraz meldunki i informacje na temat tej rakiety zabrać. Jak większość takich akcji, ta też również miała krytyczny moment, a mianowicie samolot Dakota wylądował na lotnisku polowym dosyć, można powiedzieć, bagiennym, więc wylądować udało się, ale start już był mocno utrudniony. Dopiero po 3. próbie udało wystartować się samolotem, który ostatecznie wylądował w bezpieczne tereny we Włoszech. No i właśnie dzięki tej heroicznej postawie wszystkich ludzi, o których wcześniej wspominał Łukasz, no i oczywiście Armii Krajowej, byliśmy w stanie, czyli alianci byli w stanie dowiedzieć się czegoś więcej na temat bomb, które w przyszłości tak naprawdę wyniosły człowieka w kosmos. Tutaj mamy całą makietę, mapę poligonu i A my jesteśmy w którym miejscu? I my konkretnie? jesteśmy tutaj, blizna. I to jest ten obszar, który był wydzielony, zabezpieczony, jeżeli chodzi o działania związane z bronią V2. Natomiast pozostała część, mamy ociekę, tutaj mamy Pustków, zaraz nieopodal jest Dębica i to właśnie stąd kolejką wąskotorową te rakiety docierały na poligon, z którego startowały. I tak jak widzimy, poligon jest cała potężny, strefa. cała strefa bezpieczna, natomiast w samym środeczku, w samym centrum znajdowało się to miejsce, z którego te rakiety leciały w kosmos. No, tutaj nam pokazywałeś ciekawe rzeczy wcześniej. Możemy jeszcze raz to przejrzeć, bo to są też przez Was jakieś powydobywane eksponaty. Tak. To są eksponaty, które udało się wydobyć wcześniej. Część z tych eksponatów udało się wydobyć dzięki panu Aleksandrowi Rusinowi, pseudonim Rusal, który w trakcie II wojny światowej działał jako żołnierz Armii Krajowej na tym terenie. To on sprawdzał, lokalizował miejsca upadków tych rakiet. Jedno takie miejsce zlokalizował, zapamiętał, zabezpieczył tą rakietę tak, aby Niemcy jej nie znaleźli i dopiero w momencie, tak jak on sam to mówił, kiedy nadeszła wolna, bezpieczna Polska, dopiero wtedy wskazał w 2015 roku, gdzie te fragmenty są i dzięki temu takie piękne pozostałości tej historii, pozostałości tej rakiety udało się wykopać. Mamy tutaj również zapalnik, który został nam przekazany. On służył odpaleniu jej po prostu? Tak, on służył odpaleniu, uruchomieniu tej rakiety, tak, zapłonu. Tak. Mamy również elementy pompy, kabli. Wiązka to taka niemiecka, jak z Volkswagena trochę. Tak, wiązka jak z Volkswagena. Mamy tutaj również fragment poszycia rakiety. Akurat ta rakieta miała numer 18046 i na podstawie tych numerów jesteśmy w stanie ustalić, kiedy ta rakieta wystartowała, w jakiej odległości spadła mniej więcej od miejsca startu. Była w kosmosie? Ta też niestety nie była w kosmosie, ale ta rakieta, którą ostatnio żeśmy wykopali, oglądaliśmy ją wcześniej tam na zewnątrz z tymi wciśniętymi butlami, z układem żyroskopów, wiemy doskonale, że ona wystartowała 6 maja 1944 roku. Znamy i datę, i odległość, w jakiej upadła. Także ta Bo macie też dokumentację znaleźliście. Tak, mamy dokumentację, mamy dziennik startów. Z terenu poligonu Blizna wystartowało, a właściwie przeprowadzono próby startów 204 takich rakiet. Część z tych prób polegała tylko na tym, że rakieta została ustawiona na stanowisku startowym. Coś poszło nie tak, została
zdjęta z tego stanowiska i kolejnego dnia, czy tam za 2-3 dni od nowa ją ustawiano i próbowano wystrzelić. Werner von Braun, czyli najważniejsza postać, można powiedzieć, dzisiejszego odcinka, a mianowicie właśnie twórca V2. Nie można tego zabrać, że był wybitnym inżynierem, który właśnie skonstruował te rakiety. Natomiast czy był w tym miejscu? No, z różnych źródeł i z książek zapracowań można się dowiedzieć, że był, ponieważ to, co wcześniej poruszaliśmy, że często V2 miały problem. Generalnie nie trafiały w te miejsca, w które miały, więc przyjechał tutaj z wizytacją i chciał udowodnić tym żołnierzom, którzy obsługiwali właśnie rakiety, że oni coś źle robią, czyli stanął w tym miejscu, gdzie ona miała upaść. No i na jego szczęście, nieszczęście, podobno okazało się tak, że spadła właśnie bardzo blisko. Udało mu się odskoczyć, cały się poparzył, natomiast już nigdy w to miejsce nie wrócił. To jest jakaś tam anegdota z książki. Natomiast co się stało z tym człowiekiem po wojnie, bo to jest bardzo istotne. Został on, oddał się w ręce Amerykanów i słuchajcie, wzięli go, można powiedzieć, do przyszłego NASA. Wtedy jeszcze nie było NASA, ale ponieważ naprawdę miał bardzo dobrą wiedzę na temat wszelkiej maści rakiet i jak widzicie, lotów w kosmos, to wykorzystali jego wiedzę podczas budowy na przykład Apollo 11, a tak naprawdę to podczas budowy Saturna 5, czyli rakiety nośnej, która wyniosła Apollo 11. Wychodzimy teraz na zewnątrz do lasu, aby pokazać wam miejsce, skąd naprawdę autentycznie z tego miejsca były właśnie prowadzone próbne strzały. Starty w sobie. Jesteśmy w miejscu, w którym kiedyś znajdowały się hale montażowe. Ale po co hale montażowe w momencie, kiedy rakiety V2 przyjeżdżały tutaj do poligonu w Bliźnie w całości? A mianowicie przyjeżdżały one tutaj w całości, ale później były demontowane i sprawdzano, czy wszystko jest zrobione poprawnie i czy wszystko jest zamontowane tak, jak być należy. No i kolejna sprawa, już wcześniej wam wspominaliśmy o tym, że nie każdy start takiej rakiety się udawał. No i trzeba było taką rakietę później sprawdzić, co nie poszło i czemu taka rakieta nie została wystrzelona. Dlatego wtedy też te rakiety były transportowane tutaj i tutaj jako, można powiedzieć, warsztat naprawczy sprawdzano te rakiety pod kątem technicznym, czy wszystko z nią jest na pewno dobrze, ewentualnie naprawiano taką rakietę, więc to właśnie tutaj, można powiedzieć teraz wewnątrz lasu, gdzie zostały tylko takie betonowe klocki, znajdowało się bardzo ważne logistyczne miejsce, jeśli chodzi o wystrzeliwanie rakiet V2. I słuchajcie, bo znajdujemy się teraz przed instalacją, czyli tak naprawdę wyrzutnią rakiet V1, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wyglądało i po co są te postumenty tutaj, które jest za tobą między innymi. Tak, ten postument to jest postument od rampy startowej. Ta rakieta startowała z rampy, która była ustawiona pod delikatnym kątem, około 50 metrów tej rampy. Sterowanie z bunkra, który się tutaj znajduje i widzimy, No, jak blisko, co nie? wizjer skierowany właśnie w kierunku miejsca startu, początku startu tej rakiety. I rampa była w tę stronę? Tamtą stronę, tak. Okej. Jak tam podejdziemy, To był taki jakby, czyli to jest jakby fundament, czyli docelowo ją ładowali tutaj, tak, ładowali a tutaj. dalej był taki ślizg, taka skocznia jakby, Tak, to i nie? tutaj mamy dwie takie betonowe płyty, czyli te pierwsze podpory, które utrzymywały tą rampę i potem kolejne, także wiemy, że stąd A, tutaj dlatego zaczynało. wiecie, gdzie był początek. Tak. Rozumiem. A powiedz To mi, jest- że to właśnie wycięty ten kawał lasu Tutaj. ma coś wspólnego, czy to jest po prostu tak... Nie, w trakcie wojny ze zdjęć lotniczych wynika, że tutaj była po prostu zwykła, otwarta przestrzeń. Troszkę to nie współgra z V2, bo tam mamy płytę startową rakiety V2, a z tego, co czytamy w źródłach historycznych, wiemy, że V2 startowały zazwyczaj w otulinie leśnej. Czyli gdzieś w środku lasu ustawiano ruchome platformy startowe, ustawiano rakietę i wkoło ta otulina lasu miała zabezpieczyć tą rakietę przed jakimś gwałtownym podmuchem wiatru, który mógłby ją w tej początkowej fazie, kiedy ona zaczyna nabierać prędkości, gdzieś tam strącić. zepchnąć, logiczne, przesunąć. taki parawan. Tak. I las stanowił naturalną otulinę zabezpieczenie tego startu. I z tej otuliny ta rakieta wtedy startowała pionowo, natomiast V1 właśnie po takiej rampie. To właśnie tutaj widać to, o czym mówiłeś. Główna rampa, główny jakby fundament, to są takie mniejsze fundamenty, o, to co tutaj widzicie pod, no nie wiem, czy to było drewniane, czy metalowe te ślizgi. Ten cały najazd taki, nie wiadomo co, nie? Wiadomo, ciężko Ale jest otwór, że jakby pasowało, wiesz, że tu wchodziła bela, co nie? Tak. Szła do góry i właśnie w tę stronę mieliśmy
no tą taką skocznię, że tak powiem. Tam są kolejne. Te drzewa mają gdzieś tak około no, pewnie 40 lat, No 40-50 lat, czyli okres już powojenny. No właśnie chciałem zapytać, że jeśli to był pierwszy start tej V2 stąd, to może oni testowali to na przykład, czy rzeczywiście ta rakieta potrzebuje tej otuliny i dopiero później zaczęli to wystrzeliwać w momencie, wiesz, w środku lasu, no tak. W takim razie... Albo tu strzelili, wybuchło i stwierdzili, o trzeba otuliny lasu. No albo tak. Możliwe, że tak było. A chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy chodziliście jakby po ludziach, którzy tutaj w okolicy mieszkali i pytaliście, czy jakieś części mają w ten sposób, wiesz, zbieractwo takie, co nie? To znaczy większość osób, te, które już jakieś części miała albo wiedziała, gdzie są, to te osoby dostarczyły to do parku historycznego same, Blizna. okej. Tak, same. Natomiast no, my teraz jako V2 Team prowadzimy gdzieś tam ciągłe poszukiwania tych części, szukamy nie tylko V2, ale również w ogóle pozostałości po II wojnie światowej. No, szczególnie interesują nas partyzanci. Często wybieramy się w okolice, gdzie były ziemianki albo gdzie działała Armia Krajowa. Udało się nam nawet pozyskać, wykopać pistolet po partyzancie, który miał pseudonim Lis i działał właśnie tutaj na tych terenach i na terenach kolbuszowych. No właśnie, bo to jest kolejne pytanie. Jesteśmy. Okej. To już jest platforma. Tak, to jest platforma startowa rakiet V2 i tutaj 5 listopada 1943 roku miał miejsce pierwszy start z poligonu Blizna rakiety V2. Czekaj, czy ja to dobrze rozumiem, że dopiero jak teraz się rozejrzałem, my stoimy na betonowej płycie tak naprawdę. My stoimy na Która jest- A ta rakieta tutaj dostarczona już miała w sobie paliwo, czy to paliwo było tutaj jakby No, zalewane na miejscu? popatrzyłeś o ten kanał pewnie, tak? I rakieta była już zalana paliwem na hali montażowej, w której żeśmy byli. Chociaż są też dane historyczne, które mówią, że dojeżdżała sama rakieta, ustawiali i wtedy zalewali. Także tu nie mamy do końca pewności, jak było w tym przypadku. jak to, nie? było w tym przypadku. A powiedz mi, a ten kanał? Co, taki kanał? pod zapalnik ten właśnie, co pokazywałeś, żeby kable przeprowadzić? Możliwe, że tak, ponieważ sama inicjacja startu odbywała się też tak jakby spoza miejsca samego startu. No ze względów bezpieczeństwa. Ze względu pewnie, bezpieczeństwa no. trzeba pamiętać, że te rakiety niejednokrotnie na platformie startowej one wybuchały. A powiedz mi, wiecie skąd było mniej więcej to Inicjacja ta tego inicjacja? Gdzie ci ludzie byli, co nie? Tutaj takie nie Tego wiadomo. nie jesteśmy nie? w stanie określić. Mieliśmy drobne podejrzenia, że może to być tak, że chronili się w tym bunkrze po rakiecie V1 od startów, ale tam nie ma wziernika w tą stronę. Także prawdopodobnie był tutaj gdzieś wykopany jakiś okop, do którego okopu wchodzili i wtedy uruchamiali start rakiety. Sam start rakiety nie był tak ważny jak początkowy czas lotu. Ponieważ no, 14 metrów do góry, no to ciężko zobaczyć tak. cokolwiek stojąc w bezpośredniej odległości No tak, od tej tak. rakiety. Im dalej, tym ten start lepiej widać. No i też bezpieczniej. Tak. A jeżeli chodzi jeszcze o paliwo, to trzeba pamiętać o tym, że to poszycie było bardzo delikatne, miękkie, to nie była twarda stal. Samo paliwo ważyło 9 ton, natomiast cała rakieta 13 ton. Także mamy tutaj tylko 4 tony różnicy i postawienie takiego kolosa, który jest zatankowany 9 tonami paliwa bez Złamania go, no. odpowiednich konstrukcji też jest trudny. Dlatego do ustawiania takich rakiet używano też pewnego rodzaju ramp, ramion, które utrzymywały, stawiały tą rakietę. To trochę jak teraz startują normalne rakiety, co tak, nie? taka No, też ustawa. mają takie przytrzymki i dopiero na samym końcu one są jakby odstrzeliwane, co nie? Dokładnie. Przed samym startem. Słuchajcie, a teraz parę pytań, o które wszyscy by chcieli zapytać, ale większość się wstydzi. Ale teraz tak na poważnie, to po prostu jakbyś nam uchylił rąbka tajemnicy, co dalej z tymi wszystkimi poszukiwaniami, ponieważ no, to jest coś, co wszyscy lubią najbardziej, czyli odkrywanie tego, wiesz, tego nieznanego, nieznajomego, tego, co leży pod ziemią. Ja to przedstawię może tak troszkę obrazowo, że tort zaczyna najlepiej smakować wtedy, kiedy zaczyna się go powoli jeść. I tak samo jest z nami jako z klubem V2 Team.
wydobycie pierwszych szczątek rakiety V2, stożka balistycznego, układu wtryskiwaczy, elementów turbopompy, tak troszkę nas napędziło i dało nam takiego mocnego kopniaka do działania. I już teraz planujemy kolejne poszukiwania szczątków rakiet V2, ale na samych szczątkach rakiet V2 nie chcemy kończyć. Mamy również wiele innych planów i projektów, które obecnie rozpoczynamy. Trzeba pamiętać o tym, że rakietę wykopaliśmy 15 listopada, to już końcówka roku. Śnieg, mróz, to nam jako detektorystom troszkę utrudnia działania i nie możemy gdzieś tam kopać, ale mamy wiosnę, zimę przepracowaliśmy dosyć konkretnie. O szczegółach na pewno nie powiem, dlatego że muszę Czyli troszkę musimy tajemnicy. obserwować to, co tutaj Zostawić. będzie się działo. Tak. Zachęcam do obserwowania. Wspomnę tylko, że wystawa na Parku Historycznym w Bliźnie, parku imieniem Wywiadu Armii Krajowej, w tym momencie przechodzi drobną zmianę, chociaż nie wiem, czy nie drobna zmiana to odpowiednie określenie, z uwagi na to, że cała wystawa zostanie w tym momencie przebudowana. I już niebawem znajdą się właśnie te szczątki rakiety, które udało nam się wykopać. W tym momencie są one konserwowane. Pokażemy to wszystko tak, jak dzisiaj mieliście możliwość zobaczyć, czyli stożek z wbitymi butlami, układem żyroskopów, to wszystko będzie można obejrzeć. Tak samo zawartość, o której mówiłem na początku, czyli piasek, kamienie, to wszystko też mamy przygotowane. Będzie pięknie wyeksponowany układ wtryskiwaczy, który działa. Mam nadzieję, że nikt ze zwiedzających nie będzie miał chrapki na to, żeby coś zaharmęcić i wrzucić do jakiegoś Passata, ale na pewno będzie ciekawie. No serdecznie Ci dziękuję przede wszystkim za to, co robisz i serdecznie Ci dziękuję Wam wszystkim za to, że my możemy przyjechać w takie miejsce i je pokazywać szerszej publiczności. Również dziękuję. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!